Dzień dobry moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj postaram pokazać Wam się, jak w prosty i łatwy sposób zainstalować sobie Home Assistanta na jakimś komputerze bądź terminalu z systemem operacyjnym Windows. Urządzenie, na którym będziecie to instalować, powinno mieć w miarę przystępne parametry. Nie mówię o takim najstarszym sprzęcie, ale chociaż te 4-8 GB RAM, żeby miało. No ale oczywiście wybór należy do Was, czy zainstalujecie to nawet na takim laptopie, czy zainstalujecie to na terminalu HP, który gdzieś schowacie sobie, czy na czymkolwiek innym, czy jakimś komputerze, który macie w domu zawsze odpalone i może to się tam znajdywać, słuchajcie. No dobrze, zaczniemy naszą przygodę z Home Assistantem na komputerze. W pierwszej kolejności otwieramy sobie przeglądarkę internetową i wpisujemy polecenie Home Assistant. Widzicie? W wyszukiwarce w Google. Po wpisaniu Home Assistant w Google na pierwszej stronie oczywiście wyświetla się, na pierwszej karcie wyświetla się nam strona domowa Home Assistanta. Wchodzimy sobie dokładnie w nią. Wyłączyłem tłumaczenie, więc tak jest oryginalnie. To nie jest polska strona, ale to nic nie przeszkadza. Słuchajcie, teraz trzeba zacząć, czyli Getting Started. Naciśnijmy to. No i wyświetla nam się kolejna podstrona. Na tej podstronie macie tutaj sposoby instalacji w różnych urządzeniach. Możecie sobie wybrać, jakie tam chcecie, czy to będzie Raspberry Pi, czy to będzie coś innego. I tutaj są podane instrukcje. Aczkolwiek my szukamy Windows, tak? Bo zakładam, że komputer, który będziecie używać, ma zainstalowanego Windowsa. Więc klikamy sobie tutaj na dole w ten napis Windows. No i wyświetla nam się coś takiego. Jedyne, co musimy tutaj zrobić, bo zauważyłem, że na tej stronie nie działa kilka odnośników. Na przykład tutaj jest odnośnik do VirtualBoxa, ale on się nie ściągnie, wydaje mi się. Być może jakiś bug jest albo cokolwiek innego, zwał jak chciał. W każdym razie najważniejsze oprogramowanie, które musimy ściągnąć, znajduje się na środku. Czyli nazywa się to dokładnie VMware Workstation, tak powinno to brzmieć. I to musimy sobie ściągnąć tutaj. No i klikamy, zaczyna nam się pobierać. Ja już sobie to pobrałem, ale tutaj zobaczcie, ściąga się plik, on ma około 419 MB. Jak już pobierzemy sobie to tutaj, przechodzimy do kolejnej wyszukiwarki Google, otwieramy sobie albo na tej samej stronie, albo na podstronie i pisujemy Virtual C++. Dlaczego? Dlatego, że niektóre komputery nie mają tego dodatku zainstalowane, słuchajcie, i niestety trzeba go doinstalować. W momencie, gdy nie macie dodatku Virtual C++, w takim układzie nie zainstalujecie sobie tego właśnie oprogramowania, które pobrało się i nazywa się VirtualBox. Ja na początku w tym komputerze, to nie jest stary komputer, ma wszystkie aktualizacje, chciałem zainstalować sobie to tutaj i w momencie instalacji zrobiłem tak i wyskoczył mi w tym momencie błąd, że brakuje bibliotek Visual C++. Więc taka rada właśnie, żebyście w razie czego takiej sytuacji ściągnęli sobie to. Czyli tak, wpisujecie Visual C++ i przechodzicie w pierwszą stronę, gdzie to jest strona Microsoftu. Klikacie sobie tą stronę, po czym musicie zjechać sobie na sam dół i wybrać pakiet w zależności jaki komputer macie. Przeważnie x64, czyli 64-bitowy Windows bądź system, bądź 32, tutaj ta opcja u góry. Także ściągacie sobie jeden z tych plików, zależy jaki macie system, a gdzie to sprawdzić, już Wam mówię. Klikając sobie prawym przyciskiem na mój komputer i właściwości, typ systemu 64-bitowy. Tak to właśnie wygląda. Ok, teraz przejdźmy do kolejnej zakładki. Jeżeli to już pobraliście, to tak samo się pobiera. Klikacie i zaczyna się pobierać u góry. Bardzo szybko, bo to jest 20, zależy od łącza oczywiście, 25 niecało megowy plik. Jak już pobierzecie sobie to, oczywiście musicie to zainstalować. Teraz Wam pokażę. A następnie musicie pobrać oprogramowanie
Oracle VirtualBox, czyli ten nasz cały system wirtualny, na którym postawimy sobie Home Assistanta, czyli dokładnie to. Wchodzicie, otwiera Wam się podstrona, robicie tutaj pobierz, download, a następnie zjeżdżacie sobie i macie tutaj do wyboru systemy operacyjne, na których ma działać ten program, czyli wybieramy sobie w naszym przypadku Windows Host i pobieramy go tutaj i się ściąga oczywiście. Jak już się ściągnie, to wszystko tam, gdzie zapisują się Wasze pliki, musicie mieć do tego dostęp. Moje pliki zapisują się tutaj, ja sobie zrobiłem odnośnik do folderu pobrane. No i mam właśnie, tak jak widzicie, te oprogramowania, które są mi potrzebne. Visual C++ to jest to właśnie żeby działał prawidłowo ten program VirtualBox. Czyli 2 razy klikacie sobie Visual C++ i on się pyta, czy zainstalować. Ja tu mam oczywiście zainstalowany ten dodatek, więc mnie pokazuje odinstaluj napraw, a wy po prostu klikacie dalej i zakończ. I to taka dosyć szybka instalacja jest. My sobie to anulujemy. No i teraz tak, w następnej kolejności instalujemy sobie VirtualBox, czyli to dokładnie. Robimy tak. Czekamy chwilkę. Robimy next. Tu musimy zaakceptować oczywiście, żeby pójść dalej, tą górną kropką. Robimy next. Next. Yes. Yes. I tutaj możemy sobie utworzyć skrót w menu Start, utworzyć sobie skrót na pulpicie, utworzyć sobie skrót w pasku szybkiego uruchamiania, czyli tutaj na dole i zarejestrować ten plik w systemie, czyli możemy wybrać te wszystkie opcje, bądź odznaczyć tych, których nie chcemy. Jeżeli nie chcemy, żeby nam się ikonki dziś robiły, to odznaczamy. I robimy oczywiście next. Ja zostawię wszystkie i instalujemy. Install. Po czym proces instalacji też jest dosyć szybki. Po chwili instaluje nam się tutaj, zobaczcie, pokazał się. No i możemy go uruchomić. Tutaj zostawiamy łapkę zaznaczoną i robimy finish. Tak wygląda, słuchajcie, wirtualny system, na którym postawimy Home Assistanta. Zmniejszymy sobie troszkę to okno, żeby było ładniej to widać. OK. Zostało nam do zrobienia kilka rzeczy jeszcze. Tutaj sobie zminimalizujemy to, żeby nam nie przeszkadzało. Stwórzcie sobie w miejscu, gdzie chcecie, żeby zainstalował się Wasz Home Assistant, żeby to nie było na przykład na dysku C, tylko na jakimś innym dysku, katalog. Zobaczcie, nazwaliśmy go Home Assistant i to jest nasz plik. Znaczy nasz folder, w którym będzie zainstalowany nasz Home Assistant. Damy sobie go z boku. Otworzymy sobie pobrane z powrotem te pliki, gdzie nam się ściągnęły. No i mamy tutaj ten plik, który ściągnęliśmy ze strony Home Assistanta. Należy go rozpakować. Zobaczcie. Pyta się, czy wyodrębnić. Po czym mamy dodatek, właściwie cały ten Home Assistant, system cały rozpakowany. Zamykamy sobie to okno. On oczywiście rozpakował się do tego katalogu tutaj. Ten katalog możemy sobie wyciąć stąd, bądź skopiować i wkleić go, ten katalog Home Assistanta. W tym układzie mamy go tutaj i on sobie już tutaj czeka na instalację. Otwieramy znowu VirtualBox i robimy nowa. Pamiętajcie, wybieramy sobie przycisk nowa. Nowa. Nazywamy sobie go jak chcemy. To możecie nazwać po imieniu, po nazwie, wybrać sobie cokolwiek. Zrobimy sobie, ja tu zrobię sobie coś takiego. HA wystarczy. Tutaj musimy folder zaznaczyć, gdzie ma się zainstalować, a my chcemy, żeby zainstalowało się w tym folderze, tak? Więc musimy zrobić ścieżkę dostępu do tego folderu. Klikamy sobie tutaj w dół i wybieramy inny katalog. Wtedy musimy wejść na pulpit i wybrać katalog, zaznaczyć go raz. Nie, możecie kliknąć 2 razy, ale wystarczy go zaznaczyć raz tylko i tak i zrobić wybierz folder. Folder nam się powinien tutaj podświetlić. I teraz tak, tutaj nie zaznaczamy nic. ISO image nie dodajemy. Edycji też tak samo nie dodajemy.
Jeżeli chodzi o typ, musimy zmienić typ na Linux. Jeżeli chodzi o tutaj te dwa, to musimy wybrać, właściwie jedno z nich się wybierze, a drugie się samo zmieni. Na samym dole tej listy będzie coś takiego jak Other Linux, przepraszam, Other Linux. Wybieramy Other Linux. Tak jak widzicie, jest Linux, a potem wybieramy Other Linux. Tutaj nam się podstawiło samo Other Linux i mamy tą część z głowy. Klikamy dalej. Tutaj będzie nic, co możemy zmienić, więc musimy kliknąć na Hardware, czyli tutaj ile RAMu dorzucimy do naszego Home Assistanta. To wszystko zależy od tego, czy na tym komputerze coś będziecie jeszcze robić. Jeżeli ten komputer ma tylko służyć i wyłącznie do tego, żeby chodził na nim Home Assistant, to dajcie troszkę więcej. Maksymalną ilość, jaką możecie dać, zawsze jest oznaczona. Reszta musi zostać na pracę samego systemu Windows, więc on sobie daje zawsze taki bufor. I tak samo dzieje się z procesorem. Widzicie, mamy 8 tutaj rdzeni, więc sobie możemy maksymalnie zaznaczyć 4 bodajże. No i tak zróbmy. Wykorzystajmy sobie tutaj dużo RAMu. Dam akurat 4 giga RAMu. Może być. Możemy dać więcej nawet. Słuchajcie. No oczywiście pociągnąć to dalej, aczkolwiek mówię, no musimy zostać trochę na system. I tutaj damy sobie procesor też na 4. Zaznaczamy sobie to. To musicie koniecznie zaznaczyć. Ten kwadracik. I jeżeli już macie wybrany procesor i RAM, tutaj u góry RAM i procesor, i zaznaczyliście ten kwadracik, klikacie dalej. W momencie, gdy wyświetli Wam się tutaj pod tym hard dyskiem, bo to było to wcześniej tu, a potem hard disk ostatnie tutaj, nie? Teraz musimy zaznaczyć sobie to pole tutaj. Tutaj przed tą dużą linią zaznaczacie sobie kropeczkę, po czym tutaj w tym odnośniku musicie zaznaczyć katalog Home Assistant, tam gdzie daliście, gdzie skopiowaliście ten plik wcześniejszy. Czyli my musimy zrobić sobie pulpit, Home Assistant i tu jest ten plik chaos i jest taki, zobaczcie, pliczek. Zaznaczacie go 2 razy, on Wam się tutaj pokaże. Rozmiar wirtualny, rozmiar aktualny, nas to na razie właściwie wcale nie interesuje. I robimy tutaj na dole choose, czyli wybierz. Po czym robimy zakończ. W tym momencie stworzył nam się wirtualny system, ale jeszcze go nie uruchamiamy. Musimy jeszcze wprowadzić parę ustawień. Słuchajcie, najważniejsze ustawienia, które nas interesują, to są ustawienia internetu, żeby ten wirtualny napęd miał dostęp do sieci internetowej, którą posiadamy w domu, więc wchodzimy tutaj w ustawienia. To macie takie kółko zębate, więc to są nasze ustawienia. I co my tutaj mamy? Nas interesuje, tak jak powiedziałem, głównie sieć, czyli klikamy na Network. Tutaj pierwsze pole, które Wam się podświetla, to jest karta sieciowa Wasza, tak? Internetowa. Prawdopodobnie macie jakąś kartę bezprzewodową, bądź na kablu, tak czy inaczej robicie mostkowa, karta sieciowa. Czyli tutaj taka opcja. Musicie poszukać jej u siebie. Podstawią Wam się Wasze karty sieciowe, które macie w komputerze. Tutaj nic nie zmieniacie w tych 2 kolejnych. Potem macie takie coś, tryb nasłuchiwanie. I tutaj zaznaczacie pozwalaj wszystkim. Tu mamy tą część właściwie zrobioną. Przypatrzcie się uważnie. Mostkowa karta sieciowa. Pozwalaj wszystkim. Tutaj się muszą podstawić Wasze karty sieciowe. Możecie mieć inną, możecie mieć 2, więc wybierzecie, którą chcecie. U mnie to jest karta Wi-Fi. Będzie się łączył przez sieć bezprzewodową. Dobra, następna sprawa, możemy dodać sobie jeszcze obsługę USB. Tutaj widzicie, jeżeli będziecie chcieli jakiś dodatkowy dysk bądź pendrive podłączyć, klikacie sobie USB. Tutaj zaznaczacie sobie kontroler USB 3.0 na przykład i to wszystko. Możecie także włączyć dźwięki, jeżeli chcecie, ale nie musicie, to nie jest nic koniecznego. Włącz wyjście dźwięku, on jest automatycznie włączony bądź wyłączony. Tutaj możecie sterownik sobie wybrać, Windows na przykład, albo ten tutaj Direct Sound, tak? I tutaj kartę, którą chcecie zaznaczyć, która u Was jest w komputerze. Ale tak jak powiedziałem, nie jest to konieczne. Jeżeli zrobiliście już te opcje, czyli najważniejsza opcja internetu, potem ewentualnie USB czy dźwięku, nie musicie zmieniać ekranu tutaj nigdzie systemu, ani tak naprawdę wszystkie te parametry są ustawione domyślnie
akurat tak dobrze w miarę, że to wszystko bez problemu powinno chodzić. Jeżeli to macie zrobione, klikacie sobie OK. Przechodzicie z powrotem na tą pierwszą stronę. No i co musicie zrobić? Ja już tutaj robiłem sobie wcześniej jakąś wersję. Mamy tutaj tą jedną. Wy będziecie mieli jedną. Ja sobie tutaj mogę tą usunąć bodajże. Mamy tutaj jedną wersję naszego systemu operacyjnego Home Assistant, który skonfigurowaliśmy, więc musimy ją uruchomić. W tym układzie klikamy przycisk Uruchom. Zobaczcie, tak wygląda proces uruchamiania tego. Otworzy Wam się najpierw takie okno, całkowicie normalne, potem zastartuje system i będzie się uruchamiał. Wygląda to dosyć ciekawie, tak jakby się normalny Linux odpalał, no bo to w zasadzie działa na bazie Linuxa. I zobaczymy, jak to się za chwilę będzie przedstawiać. Po kilkunastu sekundach właściwie odpala nam się coś takiego. No i mamy nasz Home Assistant. Mamy tutaj dosyć ważne informacje dla nas, czyli pod jakim adresem wewnętrznym połączył się nasz Home Assistant przez ten komputer, lub jeżeli mamy tylko jeden, możemy nawet wpisać to Home Assistant Local 8123. Więc my widzimy, że to będzie adres wewnętrzny 192.168.0.109, czyli ten tutaj u góry. No i ten adres możemy sobie wpisać w naszą przeglądarkę internetową. Adres wewnętrzny, te strony już oczywiście możemy pozamykać. Otworzymy sobie nową przeglądarkę i wpiszemy sobie 192.168 i zobaczmy, co tutaj powtórzy się. .0.109 jest, widzicie? .0.109. To usuniemy. .109 i pamiętajcie, żeby zrobić zawsze dwukropek, to jest odnośnik do portu 8123. Taki port musicie wpisać przy każdym adresie Home Assistanta. Tak? Jeżeli macie jakiś Home Assistant i macie inny adres niż ten, oczywiście pewnie będziecie mieli inny, wszystko zależy od dostępności na waszym routerze. U mnie wyszedł taki, wy możecie mieć router, który inne końcówki ma. Jeżeli macie tutaj zamiast 0 na przykład, nie wiem, ja mam w domu nawet 18, także wiecie, no to wszystko zależy od routera, więc ten adres, który się pokaże tutaj na tej stronie, dokładnie ten adres 192.168 i tam ta reszta powinna być według waszego routera .0.109, bez tego łamane na 24 oczywiście, to przypisujecie go dokładnie tutaj 192.168.0.109 i port 8123 i w momencie, gdy nacisnę Enter, przeniesie mnie do nowo utworzonego Home Assistanta, który działa na systemie Windows i w takim układzie możecie wykorzystać sobie właśnie stary komputer, stary sprzęt czy cokolwiek innego. I zobaczcie, ten system się jak w poprzednim razie przygotowuje. Zająć może to do 20 minut. Tak jak robiłem to na Raspberry Pi 4, tak robi się to tutaj dokładnie to samo. I mamy witamy. I możemy zrobić także swój inteligentny dom. Wpisujemy imię. Nazwę na przykład możemy sobie zrobić tak jak poprzednim razem. Wpisujemy sobie hasło własne. Potwierdzamy hasło. Jeżeli hasło jest takie samo, klikamy Utwórz inteligentny dom. Możemy sobie zapisać, nie musimy. Robimy znowu ten sam motyw co poprzednio. W poprzednim filmie. Tutaj nie zaznaczamy niczego i mamy gotowy nasz inteligentny dom. Tak samo jak poprzednim razem w ustawieniach system i sieć mamy tutaj możliwość podejrzeć adres, pod którym podłączyło się do routera nasz Home Assistant oczywiście. Także działa wszystko normalnie.
Słuchajcie, w następnym materiale pokażę Wam, jak zainstalować Home Assistant CS, HACS, czyli ten Community Store, czyli sklep z dodatkami, dzięki któremu będziemy mogli sobie zrobić sterowanie i odczyty, bo to nie tylko są odczyty, ale także sterowanie z falownika DEA, słuchajcie. Pokażę Wam, jak to wygląda na moim komputerze. Dobra, słuchajcie, podłączyłem się do mojego Home Assistanta, który mam w domu w tej chwili. Użyłem wirtualnej sieci oczywiście. I mam w tej chwili odczyty z mojego falownika, tak jak widzicie, także wszystkie opcje można sobie podglądnąć, stosować. Ale zobaczcie, to jest tylko część, która tutaj jest wyświetlana z falownika DEA, bo oczywiście tych opcji jest znacznie więcej. Jeżeli sobie wejdziemy w ustawienia i wejdziemy sobie w urządzenia i dodatki, to ja tutaj mam trochę już zamontowane tego, to zobaczcie. Jeżeli chodzi o tą integrację do falownika DEA, pokażę Wam oczywiście krok po kroku, jak to zrobić. Zobaczcie, ile macie możliwości sprawdzić sobie parametrów. Tutaj są wszystkie parametry z DEA wyświetlane krok po kroku, na każdej fazie, na wszystkim. Zobaczcie, to jest tego mnóstwo. To wszystko macie do tego dostęp, możecie tym sterować. To są wszystkie ustawienia, nawet ich jest jeszcze więcej niż w samym falowniku, w sensie przez aplikacje dostępne, tak mi się przynajmniej wydaje. A oprócz tego macie sterowanie, zobaczcie. Czyli wszystkie ustawienia, które możecie wprowadzić sobie na ekranie, możecie je też wprowadzić sobie tutaj przez tą aplikację. Także jest możliwość dostępu do całego falownika bez żadnych ograniczeń praktycznie. Jest to dobre, ale też jest to ryzykowne, tak? Żebyście uważali z tymi ustawieniami, bo przez sam falownik, czy przez aplikację na przykład, no niestety tam macie jakieś ograniczenia, jakieś hasła bezpieczeństwa i tak dalej, nie kliknijcie sobie niczego przypadkiem. Tutaj macie dostęp do tego wszystkiego, że tak powiem, bezpośrednio, więc możecie sobie wprowadzać te dane i musicie uważać z wprowadzaniem tych danych, bo jeżeli tutaj zmienicie coś niepotrzebnie, bo to są programy, widzicie, w których ma ładować sieci i tak dalej, możecie sobie jakiś głupot narobić na falowniku, więc tutaj uważnie czytajcie, do czego to jest. Zawsze można kliknąć i zobaczyć, ewentualnie, tak. Tutaj widzicie jakiś restart i tak dalej, i tak dalej. Opcji mogę Wam trochę później opowiedzieć. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie. To trochę Wam o tym opowiem, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj jest status połączenia na dole i co ile sekund jest odświeżanie, widzicie? Odświeżanie danych jest co 5 sekund mniej więcej, nawet czasem mniej, czasem co 8, to zależy, ale to jest kilka sekund, a nie jak w przypadku aplikacji kilka minut. Także tutaj jest o tyle dobrze, że interwał odświeżania jest na bieżąco. Sam falownik łączy się w bardzo prosty sposób z tą integracją, więc tutaj naprawdę nie będzie to trudne. Oczywiście wymagać to będzie instalacji paru rzeczy i konfiguracji, aczkolwiek naprawdę myślę, że z moją pomocą uda Wam się to zrobić. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, oczywiście możecie pisać do mnie w komentarzach, ale też możecie pisać do mnie na priv, na WhatsAppa, który kontakty udostępniam zawsze pod filmem, bądź na głównym profilu swojego konta na YouTube, lub na Messengera, chociaż tam rzadko zaglądam, ale też czasem patrzę. Zobaczcie, dodałem sobie dodatkowo jeszcze oprócz z paneli fotowoltaicznych pierwszych i drugich, bo to są dwa stringi, to turbinę już widzieliście, dodatkowo wrzuciłem jeszcze mikroinwerter. Z mikroinwerterem też jest ciekawa opcja, aczkolwiek to nie jest mikroinwerter, tylko to jest falownik, jak Wam wcześniej opowiadałem w filmie, i w momencie, gdy słońce nie świeci, on sam pobiera sobie 34 W na podtrzymanie siebie. Tak samo różnice, które wynikają z mocy płynącej z sieci i mocy pobieranej przez budynek, wiążą się z tym, że niestety falownik DEA jest dosyć prądożerny i sam też skonsumuje troszkę, co też Wam pokażę, bo jest taka opcja do odczytu, gdzie jest strata energii na nim, czyli on oblicza sam, ile on zużył energii na siebie. Jest ona podana nawet w kilowatogodzinach, więc można sobie to też podejrzeć. To wszystko, słuchajcie, na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że materiał się podobał i że pomogłem kilku ludziom chociaż, którzy chcieliby zainstalować coś takiego na starym komputerze, czy na jakimś terminalu, czy laptopie, który gdzieś tam leży w szafie i się wala. Możecie tego dokładnie użyć w ten sam sposób. Jeżeli chcielibyście wesprzeć mój kanał, oczywiście link do kawy będzie pod spodem. Takie wsparcie jest dla mnie bardzo pomocne. Dziękuję wszystkim, którzy wpłacają jakieś kawki. Oraz
Subskrybujcie kanał, zawsze to będzie też motywacja dla mnie, że dużo ludzi jednak interesuje się tym tematem i jestem w stanie jakoś im pomóc bądź wytłumaczyć cokolwiek ciekawego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do usłyszenia.